Na patelni rozpuszczam całe masło. Hej głodomory, takiego miejsca w sieci jeszcze nie było. Na moim YouTubie nie tylko znajdziecie turbo smaczne przepisy, ale także i morze porad oraz wskazówek, jak szybko coś upichcić. Będzie też mnóstwo śmiechu i zabawy. Zapraszam. Hej głodomory, czy wiecie, że według badań ponad 60% pytających, jaki posiłek dnia jest najcudowniejszy, większość odpowiedziała śniadanie i ja się z tym zgadzam. Nie ma nic piękniejszego niż rodzinne śniadanie. Pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować przepysznego, szybkiego omleta, zapiekane warzywa, turbogrzanki z serem oraz sałatkę z pomidorów. Najtrudniejszą umiejętnością w przygotowywaniu takiego dużego rodzinnego śniadania jest ułożenie sobie kolejności przygotowania dań, tak aby podać wszystkie ciepłe i mega smaczne. Dlatego zawsze zaczynajcie od potraw, które przygotowuje się najdłużej. Najlepiej wybrać sobie takie, które jeszcze można włożyć do piekarnika, żeby tam czekały na swoją kolej. W tym wypadku u mnie są to zapiekane warzywa. Zacznę od nich. Paprykę pokroiłem w mniejsze plastry. Teraz do tej papryki dorzucam czerwoną cebulę. Do cebuli i papryki dorzućcie też trochę cukinii. Jeżeli nie uda Wam się kupić tej o takiej malutkiej, ślicznej, to możecie dorzucić normalną cukinię, którą pokrójcie w grube plastry. Starajcie się też wszystkie warzywa pokroić w tej samej wielkości kawałki, żeby one równo doszły podczas pieczenia. Do warzyw dorzućcie odrobinę swoich ulubionych ziół. Ja dorzucam kolendrę oraz natkę pietruszki. Bardzo dobra kompozycja, szczególnie z pieczonymi warzywami. Warzywa musicie posolić, popieprzyć, olej z suszonych pomidorów. To będzie jeszcze dodatkowy smak i aromat dla tych pysznych warzyw. Kilka suszonych pomidorów też dorzucę gdzieniegdzie, one podczas pieczenia rozrzucą ten swój niesamowity smak i zapach po pozostałych składnikach w tej brytwance. Warzywa teraz wrzućcie do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na około 15 minut. W tym czasie powinniście, a wręcz musicie się wyrobić z pozostałymi daniami. Nie wyobrażam sobie śniadania bez chleba. Zresztą Wy pewnie też. Ale mam dla Was fajną propozycję, jak zwykłą kromkę białego czy razowego chleba można zamienić na fajną pozycję kulinarną. Tą ciabatę porwijcie na mniejsze kawałki. Pokrojony czosnek też dorzućcie do grzanek. Kto z nas nie kocha smaku grzanki z czosnkiem? Polewam teraz moją ulubioną oliwą. Nie daję tej z suszonych pomidorów, bo by były zbyt podobne smaki w każdej potrawie. Grzanki stawiam na ogień i na razie zostawiam na jakieś 3 minuty, żeby się przyrumieniły od dołu. Te 3 minuty mamy na przygotowanie bardzo szybkiej sałatki z pomidorów. Najlepiej, żeby były przynajmniej 2 kolory. Pomidory pokrójcie na cieniutkie plastry. Teraz na pomidory wysypcie szczypiorek, cebulkę, szalotkę drobno posiekajcie i również tą cebulą, szalotką obsypcie pomidory. To już wygląda bajecznie, a jeszcze do tego pyszna oliwa i sól oraz pieprz. Sałatka z pomidorów gotowa. Chodźcie, zobaczymy, co się dzieje z grzankami. Na grzankach widać, że pięknie wypiły tą oliwę, którą zostały polane. Dodatkowo się fajnie przyrumieniły. Unosi się niesamowity zapach czosnku oraz świeżych ziół z nad patelni. A to nie koniec, bo teraz te grzanki posypię resztkami długo dojrzewającego sera, który miałem w lodówce. Teraz ser się rozpuszcza i okleja każdą grzaneczkę. Grzanki już też są gotowe, ale nie odchodzimy od kuchenki, ponieważ przygotujemy tu jeszcze szybko omlet. To będzie ostatnia śniadaniowa pozycja. Na patelni rozpuszczam całkiem sporą ilość masła. Tu też jest czas bardzo ważny, żeby to masło się nie przypaliło. Do miski natomiast wbijam 3 jajka. Zwróćcie uwagę, że nie rozbijam tych jajek w miseczce, tak jak to się robi z reguły w przypadku omleta. Tylko czekam, aż masło się ładnie przyrumieni. Zmniejszam ogień do minimum i wlewam jajka w ten sposób mieszając. Teraz to trzeba posolić oraz popieprzyć. Za pomocą takiej szpachelki rozwalić jak jajecznicę. Teraz za pomocą deseczki robię odstęp przy patelni i zlewam na rant to jajko, które się jeszcze nie ścięło. W ten sposób całość zamienia się w pięknego omleta. Na wierzch jeszcze wysypię mój ulubiony parmezan. Jeszcze kilka listków natki pietruszki i trzeba poczekać.
Omlet już idealnie się przyrumienił. Mogę go zwijać. Wow, ten omlet aż woła, żeby go zjeść. Niesamowicie pachnie, do tego jest bardzo puszysty. A najfajniejsze jest to, że w środku to jajko jeszcze nie jest do końca ścięte, więc on będzie taki aksamitny, jak będziecie go jedli. Grzanki gotowe, omlet gotowy. Lecę podawać. Ależ to wszystko przepięknie wygląda. Tak jak wam powiedziałem, śniadanie jemy też oczami. Ono ma sprawić nam radość na cały dzień. Omleta należy pokroić w mniejsze kawałki. Pomiędzy warstwami widać rozpuszczony ser oraz kawałki ziół. I jeszcze warzywa. Pamiętajcie, 20 minut miały być w piekarniku, żeby się nie spaliły. Są przyrumienione, ale nie spalone. Dodatkowo idealnie chrupiące. Najbardziej w tym odcinku zależało mi, żeby nauczyć was planowania tego kuchennego rozkładu jazdy. Co kiedy włożyć do piekarnika, co zrobić na końcu, żeby wszystko w idealnym czasie wyszło na stół. Mam nadzieję, że mi się to udało.